Pojęcie dysonansu poznawczego zostało wprowadzone przez Leona Festingera jako opis pewnego fenomenu, który udało mu się zidentyfikować. Natomiast samo wykorzystanie dysonansu poznawczego było już obecne w praktykach społecznych, można tak to nazwać, zanim jeszcze odkryto i nazwano samo zjawisko. Proszę Państwa, potocznie znamy doskonale termin pranie mózgu. Ten termin pranie mózgu jest powiązany z pewnymi praktykami, które prowadzono w obozach jenieckich, w chińskich obozach jenieckich, w których przebywali Amerykanie, które to techniki prowadziły do ogromnej zmiany w sposobie postrzegania świata, sposobie interpretowania tego, z czym mieli do czynienia, z jaką sytuacją mieli do czynienia jeńcy. Proszę Państwa, wojna w Korei to jest okres, w którym właśnie to się działo. To jest końcówka lat 40. Mamy tam konflikt zbrojny pomiędzy Koreą Południową i Koreą Północną, a tak naprawdę mamy konflikt zbrojny pomiędzy państwami demokratycznymi i państwami komunistycznymi. Jakby główną ideą, główną osią sporu było tutaj jakby wyznawanie określonego systemu politycznego. I teraz, proszę Państwa, jak na każdej wojnie, tak i tutaj trafiają się żołnierze wroga, którzy są pojmowani do niewoli. A ta niewola z reguły jest swego rodzaju kłopotem dla tych, którzy takiego żołnierza złapią i uwiężą, bo trzeba zapewnić takiej osobie utrzymanie, trzeba zapewnić takiej osobie miejsce pobytu, jeszcze trzeba ich pilnować. A oczywiście, proszę Państwa, jest to wynikiem, jeńcy są wynikiem porozumień międzynarodowych, konwencji wojennych, które ustalają pewnego rodzaju zasady wojowania. A proszę Państwa, w tej wojnie w Korei oczywiście łapano jeńców i komuniści łapali jeńców amerykańskich i zamykali tych żołnierzy w obozach jenieckich. Teraz, proszę Państwa, pojęcie prania mózgu spopularyzował w zachodniej literaturze korespondent wojenny Edward Hunter, który to przedstawiał i opisywał relacje z tego, co działo się w obozach jenieckich chińskich. Proszę Państwa, w tych obozach, właściwie w tych obozach, nie działo się nic strasznego, paradoksalnie. Jakbyśmy powiedzieli, pranie mózgu, coś musiało być drastycznego. Nie. Pranie mózgu było taką systematyczną techniką, która sprowadzała się do formułowania wobec więźniów, wobec jeńców określonych próśb. Próśb, które były delikatnymi prośbami, tak? Proszę Państwa, pierwszą taką prośbą mogło być to, że wzywano poszczególnych jeńców do dyrekcji i przedstawiano im tam taką petycję o to, żeby zakończyła się wojna, żeby Amerykanie się wycofali z Korei i wtedy wrócą jeńcy do domu. A proszę Państwa, no to prośba wydaje się niespecjalnie zagrażająca. Nie było żadnego przymusu, nikt nikomu pistoletu do skroni nie przystawiał, a żołnierz mógł podpisać, jeniec mógł podpisać albo mógł nie podpisać tej petycji. No i proszę Państwa, niektórzy podpisywali myśląc, że po pierwsze jest to nic groźnego, po drugie, a nuż dostanę jakieś dodatkowe przywileje za to, może dostanę więcej papierosów, może dostanę więcej jedzenia i będzie mi się to opłacało. Ale co robiła dyrekcja? Dyrekcja wywieszała na przykład petycję po pewnym czasie na obozowej tablicy ogłoszeń i potem umieszczano listę żołnierzy, którzy podpisali tę petycję. Upubliczniano ich zachowanie. I nic nowego za to, niczego za to nie dostawali. Ani nie było lepszego jedzenia, ani nie było większych przywilejów.
nic kompletnie, żadnej nagrody za umieszczenie, za podpisanie, za spełnienie prośby dyrekcji obozu. Proszę Państwa, później te prośby eskalowały, proszono o coraz więcej. Za każdym razem ta deklaracja była dobrowolna. Ktoś mógł podpisać, mógł na przykład napisać swój list do ambasady Stanów Zjednoczonych z prośbą o wycofanie wojska i przerwanie natychmiastowe walk. A ktoś mógł przygotować i wygłosić referat o tym, jaka jest szkodliwość wojny, albo o tym, dlaczego lepiej promować gospodarkę kolektywną niż indywidualną, i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę krok po kroku, bardzo małe często były te kroczki, ale jedną rzecz miały wspólną. Ktoś, kto nie wyznawał określonej ideologii, a trudno podejrzewać młodych amerykańskich żołnierzy, młodych mężczyzn, którzy wychowywani byli w duchu patriotyzmu. Oni po prostu, w Ameryce ten duch patriotyzmu jest ogromny, tak? To jest trudne nawet czasem do zrozumienia nam w Europie, ale taka duma z tego, że jest się żołnierzem, że się walczy za demokrację jest niebywała. Teraz, proszę Państwa, tacy właśnie mężczyźni mieli za zadanie zachowywać się w sposób niezgodny ze swoimi poglądami i za każdym razem, kiedy to zrobili, bez żadnego przymusu, ich decyzje, ich zachowanie było upubliczniane. Wszyscy mogli się zapoznać z tym, że oni właśnie w taki sposób się zachowali, właśnie coś takiego zrobili i wykonali. A po pewnym czasie zaobserwowano, że ci jeńcy zaczynali wierzyć w to, co mówili i robili, i wtedy, kiedy ich wypuszczono z obozów, kiedy zakończyła się wojna i trafili z powrotem do Stanów Zjednoczonych, zaobserwowano, że oni stali się zwolennikami komunizmu, że oni stali się przeciwnikami Ameryki, że bardzo angażowali się nawet często w działania przeciwko Stanom Zjednoczonym. No i teraz, proszę Państwa, pojawiła się taka wątpliwość, ale dlaczego? Ale co się takiego stało? Czym ci Chińczycy w tych obozach jenieckich co im takiego serwowali, że z młodych patriotów przemienili się we wrogów swojej ojczyzny? No i to był kontekst. To był, proszę Państwa, kontekst badań nad dysonansem poznawczym. Festinger na podstawie swoich badań sformułował pojęcie dysonansu poznawczego. Dysonans to sprzeczność. Prawda? Dysonans to jest takie pojęcie z muzykologii, z muzyki zaczerpnięte. Kiedy dwa dźwięki są w dysonansie, są po prostu sprzeczne ze sobą, nie zgadzają się ze sobą. A co innego konsonans wtedy, kiedy współgrają. Proszę Państwa, poznawczy to znaczy, że ten dysonans dotyczy procesów umysłowych, myśli, idei, jednostek wiedzy, postaw, przekonań, czyli tego, co jest reprezentowane w naszym umyśle, ale w tym umyśle bardzo kluczowe jest to, że to myślenie powinno być powiązane z zachowaniem. Dysonans poznawczy jest tym większy, im bardziej niespójne zachowanie jest rezultatem dokonanego wyboru. Niespójne z tym, w co my wierzymy, co deklarujemy, że jest dla nas istotne. Proszę Państwa, jeżeli wierzę w X, wierzę, że demokracja to najlepszy ustrój, ale mówię nie X, czyli podpisuję deklarację, która nawołuje do przerwania wojny i nawołuje do wycofania wojsk, albo wygłaszam referat wychwalający zalety gospodarki kolektywnej. To wtedy powinien pojawić się we mnie dysonans poznawczy. Brak spójności mojej postawy z moim zachowaniem, spostrzeżony przeze mnie, powinien wywoływać stan napięcia. Proszę Państwa, dysonans poznawczy to rodzaj napięcia, takiej nieprzyjemnego stanu,
który jest de facto zaburzeniem równowagi, zaburzeniem homeostazy. Napięcie to nie jest stan wyjściowy, który powinniśmy doświadczać. Napięcie jest stanem odbiegającym od normy i staramy się usunąć to napięcie, i usuwanie tego napięcia będzie nas motywowało do zachowań. A Leon Festinger zaproponował pojęcie dysonansu poznawczego sposobu, jako sposobu opisu tego, co dzieje się w naszym umyśle wtedy, kiedy doświadczamy rozbieżności pomiędzy naszymi zachowaniami i naszymi poglądami i postawami. Dysonans poznawczy według Festingera powstaje właśnie wtedy, kiedy uświadomione informacje są niespójne, niespójne, czyli rozbieżne, rozbiegają się między sobą. A to poczucie dyskomfortu i napięcia motywuje nas do tego, żeby coś z nim zrobić. I proszę Państwa, teraz co możemy zrobić wtedy, kiedy zachowaliśmy się w określony sposób i ten sposób jest sprzeczny z tym, czego byśmy po sobie się spodziewali, czego byśmy oczekiwali. Zachowanie nie da się cofnąć, szczególnie jeżeli to zachowanie zostało upublicznione, kiedy zostało przedstawione na forum. Jeżeli zachowanie nie da się cofnąć, to należy zmienić postawę, należy zmienić sposób myślenia o tym zachowaniu. Proszę Państwa, w związku z czym dysonans poznawczy motywuje człowieka do zmiany sposobu interpretacji czy zmiany postawy, która jest niespójna z zachowaniem. Ale kluczowe do tej zmiany jest uświadomienie komuś tego, żeby on zauważył, naocznie zauważył, że występuje ten rodzaj niespójności czy rozbieżności pomiędzy oboma elementami. Proszę Państwa, teraz skąd my wiemy o istnieniu dysonansu? Wiemy o nim dzięki badaniom Festingera, a te badania możemy zaliczyć do klasyków psychologii, do klasycznych eksperymentów psychologii. Proszę Państwa, te badania toczyły się na uniwersytecie, w laboratoriach takich, no, gdzieś tam w piwnicach uniwersytetu, do których zapraszano osoby badane, studentów niższych lat psychologii. Mówiono tym osobom, że badanie będzie dotyczyło pomiaru wyników działań, które te osoby podejmowano. Mówiono im, że będzie to badanie trwało godzinę, no i w odpowiedzi na takie ogłoszenie przychodzili do tej piwnicy. Proszę Państwa, następnie kiedy już trafiali do badania, no to chodziło o to, żeby ich srogo rozczarować. To znaczy, badanie na przykład zamiast godziny trwało 2 godziny. Te działania okazały się przekładaniem z prawa w lewo różnych przedmiotów, tak żeby było to monotonne, długie i nieprzyjemne de facto dla osób badanych. I ten pierwszy etap, to przygotowanie osób badanych do badania, było etapem takim wstępnym, które miało wzbudzić w nich określoną postawę wobec badania. Ale właściwy eksperyment zaczynał się po tym, kiedy upłynęło to przekładanie przedmiotów z jednej tacki na drugą tackę. A wtedy zaczynało się badanie, w którym część uczestników poproszono o to, żeby wystąpili w roli takich pomocników eksperymentatora. Powiedziano im, że za chwilę przyjdzie do nas tutaj kolejna osoba badana. Nie mamy niestety nikogo, kto mógłby ją wprowadzić w badanie. Czy mógłbyś wprowadzić tą osobę, czy mógłbyś przedstawić jej to badanie i zachęcić ją do udziału, powiedzieć, że to jest ciekawe badanie i warto tutaj spędzić ten czas na rozwiązywaniu zadań, które dla Ciebie przygotowaliśmy.
Teraz, proszę Państwa, część badanych oczywiście wychodziła i nie było żadnej takiej prośby skierowanej do nich. Część badanych otrzymywała $1 za za spełnienie takiej prośby, a część badanych otrzymywała $20 za to, żeby taką kolejną osobę, która przychodziła na badanie, zachęcić. Teraz czego się spodziewano? No, spodziewano się, że zachęcenie kogoś do udziału w eksperymencie no, powinno wpłynąć na postawę tej konkretnej osoby. A jak mierzono tą postawę? Mierzono ją znowu zapewniając potencjalnie niepowiązany z tym eksperymentem pomiar, ponieważ jak student już przekazał tą informację, wyszedł z laboratorium, to na kampusie na tą osobę czekał kolejny eksperymentator, który prowadził ankietę, w której trzeba było zadeklarować, jak bardzo cenisz sobie możliwość bycia osobą badaną w badaniach psychologicznych, jak bardzo myślisz, że badania na naszym uniwersytecie są cenne i rozwijają wiedzę i tym podobne rzeczy. Sprawdzając w ten sposób, czy osoby, które wyjdą z tego eksperymentu, będą inaczej postrzegały, inaczej reagowały na to, co przed chwilą doświadczyły w stosunku do tych osób, którym nie zaproponowano żadnych pieniędzy, ani też nie zaproponowano im żadnej modyfikacji czy żadnego dodatkowego działania, namawiania kogokolwiek do czegokolwiek. Proszę Państwa, jakie osiągnięto wyniki? Okazało się, że grupa, która miała zapłacone $20 w stosunku do grupy kontrolnej, nie różniła się w gruncie rzeczy niczym. W pytaniu, czy zadania sprawiły Ci przyjemność, gdzie skala była od -5 do +5, czy zadania z ostatniego badania, w którym uczestniczyłeś, sprawiły Ci przyjemność, grupa kontrolna była raczej na minusie, ale minus 0,5 mniej więcej, a grupa za $20 minus 0, właściwie w okolicach zera się znajdowały ich oceny. Natomiast grupa, której płacono dolara, mówiła plus 1,35, czyli generalnie w okolicach zera, ale trochę powyżej. A drugim pytaniem, które było w którym zaobserwowano istotne różnice, było pytanie o to, czy chciałbyś wziąć udział w podobnych badaniach. I teraz, proszę Państwa, okazało się, że ta grupa, która dostała dolara, miała istotnie wyższe wskaźniki w stosunku do grupy kontrolnej, ale i też w stosunku do grupy, która miała za $20 możliwość skłamania w sprawie jakby ciekawości badania, w którym wzięła udział. No i teraz, proszę Państwa, to jest wielka niewiadoma, wielkie zaskoczenie. Te wyniki nie są takie oczywiste. Jak zinterpretować fakt, że ludzie, którzy występowali występowali w tym badaniu, kłamali za $20, no zupełnie praktycznie nie zmienili swoich przekonań. Te przekonania były spójne z tym, co myślała grupa kontrolna, a ci, którzy kłamali za dolara, za mniejszą kwotę, zmienili swoje myślenie, zmienili swoje postępowanie. A do tego Festinger użył pojęcia dysonansu poznawczego. Żeby zrozumieć te wyniki, należy się odwołać do takiego pojęcia jak to, czy dane uzasadnienie zachowania było wystarczające, mocne albo słabe i niewystarczające. Proszę Państwa, jeżeli mamy wykonać jakieś zachowanie sprzeczne z naszymi podstawami, w tym eksperymencie postawą taką generalną jest to, żeby nie szkodzić innym, prawda? Żeby nie kłamać, żeby być uczciwym, żeby zachowywać się w zgodzie z takimi normami kulturowymi, takim dekalogiem przykazań, jak powinien zachowywać się przyzwoity człowiek.
Ale w eksperymencie proszono badanych o to, żeby złamali ten katalog zachowań, które mogą być zachowaniami dopuszczalnymi. Proszono ich o to, żeby skłamali komuś, żeby zachęcili kogoś do straty czasu, żeby zachęcili kogoś do wzięcia udziału w badaniu, które tak naprawdę niczego nowego nie wnosi, jest jeszcze nieprzyjemne i nudne. I teraz, jeśli zaproponowano im $1, to było naprawdę niewystarczające uzasadnienie. No bo proszę Państwa, za 3,50 kto z nas byłby w stanie skazać drugą osobę na 2 godziny męczarni, nudnego przerzucania klocków z jednej tacy na drugą tacę? A 3,50 to nawet na piwo by nie starczyło, prawda? To są zbyt niskie pieniądze, żeby w ogóle stanowiły jakieś uzasadnienie dla naszego zachowania, dlatego że łamiemy regułę społeczną, łamiemy własną normę, czy własną wyznawaną przez nas, czy wyznawaną przez nas regułę postępowania międzyludzkiego. Ale jeśli już ktoś by nam zapłacił $20, czyli 20 razy 3,50, 70 zł mniej więcej, to już jest sporo. I teraz, proszę Państwa, weźmy jeszcze pod uwagę, że to były lata 60., czyli to naprawdę było sporo pieniędzy. A w związku z czym możemy uznać, że takie uzasadnienie jest wystarczające. W końcu to nasze kłamstwo jest takie niewinne. W końcu to my przeżyliśmy te 2 godziny i jakoś żyjemy. A może tej osobie też zaproponują $20? W związku z czym, proszę Państwa, mamy bardzo bogate zewnętrzne uzasadnienie, dlatego że jednak można skłamać. Teoria dysonansu poznawczego mówi, że w sytuacji, w której uzasadnienie zachowania jest wystarczające, będziemy mieli niski dysonans, a wtedy, kiedy będzie niewystarczające, będziemy mieli dysonans duży. I ten niski dysonans nie będzie nas motywował do żadnej zmiany postaw. Natomiast duży dysonans, skutkujący dużym napięciem, będzie skutkował dużą zmianą postawy. Teraz, proszę Państwa, gdyby w tym obozie jenieckim jeńcom przystawiano pistolety do głów i mówiono podpisz, bo jak nie, to zginiesz, to każdy by podpisał. Ale po ujawnieniu tego nikt by się nie przejął tym, że jego nazwisko zostało w takim kontekście ujawnione. Dlaczego? Bo wszyscy by wiedzieli, jak wyglądało podpisywanie, jak wyglądało zbieranie tych podpisów. W sytuacji, w której nikt tego nie wie, w sytuacji, w której mamy do czynienia z no, ogromną w sytuacji, w której wszyscy tak naprawdę wiedzą, że nie ma żadnego nacisku, to mamy do czynienia z brakiem takiego uzasadnienia zachowania, brakiem uzasadnienia zewnętrznego zachowania, a ten brak powinien wywoływać dysonans i ten dysonans powinien wywoływać zmianę postawy. Jeżeli zaplanowana zostanie cała seria tego typu oddziaływań, to możemy o 180 stopni odwrócić postawę danego człowieka, nagradzając go za właśnie nie nagradzając, tylko nie dając mu wystarczającego uzasadnienia za jego zachowania, sprawiamy, że sam z siebie przechodzi metamorfozę, że sam z siebie zmienia sposób myślenia, zmienia sposób postrzegania tego, co się dzieje w otoczeniu. Proszę Państwa, takie niewystarczające uzasadnienie zachowań, wywołujące duży dysonans, może być też podstawą tak naprawdę trwałych zmian. Jeżeli na przykład pracuję za małe pieniądze, i nie zmieniam tej pracy, no to muszę ją w jakiś sposób pokochać, muszę ją w jakiś sposób cenić. Muszą być inne elementy, które mnie tam trzymają, a w związku z czym jestem w stanie sam siebie przekonać, że inne elementy grają tutaj rolę, a nie samo wynagrodzenie. Dysonans poznawczy, który by wynikał z tego, że spostrzegam swoje miejsce pracy jako niskopłatne, jako takie, które jest
który nie pozwala mi na rozwój, a jednocześnie przy nim trwam i w nim jestem, byłby nieprzyjemnym stanem, i ludzie starają się tego unikać. Starają się tej nieprzyjemnej rozbieżności unikać, tak żeby jej nie doświadczać. Proszę Państwa, omawiając wyniki, możemy podsumować. Jeżeli daną osobę nakłoni się do tego, żeby zrobiła lub powiedziała coś sprzecznego z jej własnymi poglądami, to właśnie u tej osoby nastąpi tendencja do zmiany poglądów, tak aby współbrzmiały z tym, co zrobiła lub powiedziała. Czyli te osoby, które wychodziły nam które przychodziły na eksperyment, kłamały i potem wychodziły z tego po skłamaniu, zachowały się w taki sposób sprzeczny ze swoimi odczuciami i w momencie, kiedy ich pytano o ich odczucia, doszło do takiej uwspójnienia tych obu rzeczy. Jeżeli skłamałem za 3,50 za $1, to pewnie miałem rację, to znaczy pewnie mi się to podobało, mimo że nie mam dostępu już do tego, jak bardzo afektywnie na to, jak bardzo przyjemnością albo nieprzyjemnością reagowałem w trakcie wykonywania tego zadania. Wreszcie, proszę Państwa, zaobserwowano, że im większą presję się wywiera na osobę badaną, ta presja może być monetarna. Na przykład im więcej pieniędzy się proponuje za skłamanie, tym słabsza jest ta powyższa tendencja, czyli tym mniejszy dysonans poznawczy obserwujemy i mniejszą zmianę postaw możemy zaobserwować. Proszę Państwa, jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do zmiany postawy wywołanej dysonansem poznawczym? To są warunki, które zostały określone na podstawie kolejnych badań stanowiących rozwinięcie i doprecyzowanie teorii dysonansu poznawczego. Na przykład zaobserwowano, że zachowanie sprzeczne z postawami musi powodować negatywne konsekwencje. A negatywne konsekwencje u odbiorcy naszego zachowania, czyli ten, kto nas słucha, ten, kto wykorzystuje to, co do niego mówimy, musi zostać wskutek tego narażony na coś przykrego. I im bardziej jest to przykre, im bardziej negatywne konsekwencje ta osoba ma, tym większy dysonans w nas powinien się pojawić. Proszę Państwa, musi istnieć osobista odpowiedzialność za negatywne konsekwencje. Musi istnieć możliwość zdecydowania. Ja sam zdecydowałem, że to powiem. Ja sam wybrałem sposób, w jaki to powiem. I to, jeżeli komuś narzucimy na przykład sposób, to zaobserwujemy mniejszy dysonans. Wtedy, kiedy ten ktoś będzie bardziej osobiście odpowiedzialny za to, co zrobił, to będzie doświadczał większego dysonansu. A zaobserwowano, że im silniejsze fizjologiczne pobudzenie towarzyszy sytuacji, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że zaobserwujemy silny dysonans. To nie dziwi, ponieważ dysonans poznawczy jest powiązany ze stanem napięcia. To napięcie wynikające z rozbieżności powinno być wykrywalne na poziomie właśnie reakcji fizjologicznych naszego organizmu. Wreszcie, im większy dyskomfort wynikający z zachowania niezgodnego z postawami, tym będziemy mieli większy dysonans poznawczy i tym większą zmianę postaw. Dyskomfort mierzony subiektywnie, tak jak my go postrzegamy. Proszę Państwa, podsumowując, badania nad dysonansem poznawczym pokazały, że mechanizm powiązany z redukcją napięcia, takiego przywracania równowagi, może być bardzo skutecznym w zmianie postaw, w zmianie sposobu, w jaki interpretujemy, czy w jaki zasad, którymi się kierujemy w naszym życiu. Ten mechanizm dysonansu poznawczego jest mechanizmem wewnętrznym, przebiegającym tylko i wyłącznie w naszym umyśle, ale jest takim mechanizmem, który drobnymi krokami może powodować ewolucję naszego systemu wartości, naszego systemu postaw. Za każdym razem ta ewolucja, ta zmiana, każdy krok jest spowodowany tym, że chcemy unikać
napięcia, unikać nieprzyjemnego stanu spostrzegania rozbieżności, bo usunięcie tego napięcia, zredukowanie tego napięcia jest dla nas stanem przyjemnym. Każdy z nas dąży do przyjemności wynikającej z tego, że tego napięcia nie ma.